Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Dziś przypominam kolejne wywiady z weterynarzem. Sprawy bardzo aktualne. Myślę, że wielu nowym widzom się przydają te wiadomości. Także zachęcam do oglądania wywiadu z Tomkiem Klimczakiem. Witamy serdecznie wszystkich hodowców, wszystkich widzów i sympatyków mojego kanału. Jesteśmy dzisiaj tutaj u Tomka Klimczaka, weterynarza, żeby porozmawiać o gołąbkach, o sezonie, o przygotowaniach do sezonu. Nie udało nam się wcześniej spotkać przy okresie pierzenia, więc już jest ten okres za nami, ale teraz taki okres jeszcze badań, szczepień i chciałem Cię zapytać, co w tym okresie teraz ważnego dla naszych gołębi możemy zrobić. No, powoli ten okres szczepień to już tak dobiega końca. Ja to namawiam co roku hodowców, żeby jednak to przyspieszyć, żeby te szczepienia zaczynać w listopadzie, nawet początkiem listopada, bo jednak jak te gołębie już przejdą takie te główne pierzenie, czyli te pióra pokrywowe są już zmienione, to praktycznie początek listopada to już jest taki czas, że można spokojnie te gołąbki szczepić i na pewno lepiej to przechodzą niż teraz w styczniu czy w lutym. I na przykład dużo hodowców też się boi, czy można zaszczepić, jak na przykład gołąbek tam jeszcze dorasta mu ostatnie czy przedostatnie lotko. Są tacy, że absolutnie się nie, broń Boże, wtedy by gołębi nie zaszczepili, bo jeszcze 2 lotka do spierzenia, jeszcze 1 lotko, czekają nieskończoność, aż te gołębie się wypierzą, a robią im szkodę, bo po prostu naprawdę jest udowodnione, że te szczepienia w listopadzie przechodzą gołębie lepiej niż w styczniu, w lutym. I na pewno się to na pierzeniu nie odbija. Zresztą tak samo jak szczepią gołębie młode, tam zawsze jakieś piórko też rośnie, też nie ma to dla nich żadnego znaczenia. A później już trudno trafić z tą pogodą, ten czas już później szybko ucieka, to jest zimno, to coś tam, no i później nieraz jest tak, że już później hodowca nie zaszczepi tych gołębi, bo już za chwilę trzeba parować i jakoś to umknie. Nie? A jeszcze jak jeszcze chcemy zaszczepić sobie, nie wiem, przeciwko ospie, przeciwko tam salmonelli, no to już mamy 2 szczepienia, jakiś odstęp trzeba zrobić, no to już w ogóle tego czasu brakuje. No bo to teraz jak ktoś sobie policzy do parowania, jeszcze przed samym parowaniem też nie można. 2-3 tygodnie. 2-3 tygodnie przerwy i potem wszystko na szybko i hodowcy z tych szczepień rezygnują, a one są w sumie ważne, tak? No to jest podstawa w ogóle od profilaktyki utrzymania gołębi w zdrowiu są szczepienia. I to nie jakieś jedno wyrwane tam z kontekstu przypadkowe, tylko trzeba sobie naprawdę siąść, przemyśleć ten program szczepień i szczepienia od robaczenia. To już co... Znaczy odrobaczenie takim mocnym środkiem to jedynie po wypierzeniu, nie? Bo są środki... Tak. No ten albendazol, to jest taki środek, który on w różnych preparatach występuje, ale substancja czynna trzeba albendazol... uważać, bo niektóre środki można przy pierzeniu stosować, czy przed szczepieniem jest taki popularnie powiedziane odrobaczyć, a potem zaszczepić. Znaczy mogą być gołębie zbadane akurat, bo to nie jest tak, że jeżeli mamy problemy z tymi pasożytami, to tak mówiłem, to nie robić jedno odrobaczenie w zimie, tylko naprawdę trzeba odrobaczać raz na kwartał. Czyli jeżeli raz nam wyjdą w badaniu pasożyty, raz na kwartał muszą być gołębie odrobaczone. I to nie ma zmiłuj się. Muszą być odrobaczone przynajmniej 2 razy w zimie, przynajmniej w połowie sezonu lotowego i przynajmniej przed pierzeniem. To są 4 razy do roku muszą być odrobaczone. Czyli to nasze odrobaczanie takie jednokrotne, czy nawet po 2 tygodniach powtórzone, to jest takie, można powiedzieć, odrobaczanie profilaktyczne? To jest odrobaczenie profilaktycznie, to się tyczy do gołębi, w których nie stwierdziło się, w stadzie, w którym nie stwierdziło się pasożytów. Czyli jeżeli mamy hodowlę, kilka razy żeśmy tam badamy regularnie sobie kał kilka razy do roku, kałomocz i pasożytów nigdy nie stwierdziliśmy, to możemy sobie zrobić tylko jednokrotne takie czy dwukrotne odrobaczenie w zimie. Natomiast jeżeli kiedykolwiek nam te pasożyty wyszły, no to przynajmniej przez 2-3 lata odrobaczamy raz na kwartał. Dobrze jest zmieniać wtedy środki. Trzeba też uważać, co się podaje, bo jeżeli chodzi w sezonie lotowym, tam na przykład też trzeba uważać, żeby tam na przykład nie obniżyło formy. To najbezpieczniejszy chyba pyrantelum jest, bo to nie wchłania się z jeli, także to taki jest łagodny środek do odrobaczania. Ale trzeba naprawdę to później kontrolować, bo jednak te jaja tych pasożytów przeżywają na gołębniku. Takie jajeczko zachowuje zdolność, co żeśmy już też chyba mówili, 2 lata, co najmniej 2 lata zachowuje zdolność do zarażenia. Dziennie jeden pasożyt składa około 2000 jajeczek. One się utrzymują w gołębniku, w pyle, w kurzu, wpadają do poideł. Także to, że te gołębie, na przykład jak raz mamy pasożyty i jesteśmy czasem tacy zniechęceni, że odrobaczamy, znowu te pasożyty wracają, to nie jest wina tego, że te środki nieraz nie działają, chociaż też jakaś ta odporność też się pojawia. Kapilary szczególnie są już takie dosyć odporne na pasożyty, na te środki przeciwpasożytnicze, ale główną przyczyną jest to, że te gołębie się zarażają wtórnie, już po prostu jest skażony ten gołębnik. Najgorzej jest jakaś wolierka, na której jest ziemia, czy jakiś żwir wysypany, gdzie te gołębie chodzą, zbierają, no i tam one się zarażają cały czas na nowo, nie?
To tak jak odrobaczymy profilaktycznie i wtedy nam coś wyjdzie, że zauważymy jakieś robaki, no to wtedy właściwie mamy problem, nie? Tak, no to wtedy trzeba wdrożyć sobie taki Wtedy te profilaktyczne nam może pokazać, że faktycznie musimy to Tak. odrobaczać. Tylko, że jest jeden problem, że jeżeli chodzi o glisty, to je widać, no bo one są duże, tam 3-5 cm, a kapilary nie widać. Nawet po odrobaczeniu nie będzie widać w kale. Czyli trzeba ten kał przebadać. To lepiej byłoby zbadać. Tylko zbadać najlepiej jest przed odrobaczeniem, no bo akurat możemy trafić tym odrobaczymy, przyniesiemy kał do badania, nie będzie tych jajeczek, albo na przykład będą w mniejszej ilości, nie wykryjemy, myślimy, że mamy zdrowe, no i kończymy na tym jednym odrobaczeniu, nie? Także lepiej jest pierwsze zbadać i później ewentualnie odrobaczać. To jak jesteśmy przy tych badaniach, to mógłbyś nam coś powiedzieć o interpretacji tych wyników badań, bo hodowca tam widzi, sam jak czytałem, te bakterie czy jakieś kaolo nawet są dodatnie, ujemne i jak te wyniki też interpretować? Czy zawsze musimy po wyniku leczyć, czy czasami jest tak, że to jest bezpieczne i tak powinno być? Już też słyszymy o tej naturalnej florze, jaką ma gołąb, także czy mógłbyś o tym coś powiedzieć? Znaczy przede wszystkim do tych wyników trzeba nabrać tyle dystansu, bo to nie jest zawsze jakieś bakterie muszą wyjść. Gołąb to nie jest, nie wiem, jałowe środowisko. To jest normalne, że jak robimy posiew jakiś tam z dzioba, z wola, z kolaki, to tam najróżniejsze bakterie nam wychodzą. I to, co jest zawsze i praktycznie no nie ma takiego badania, żeby coś nie wyrosło, no to przede wszystkim tak, bakterie Escherichia coli to są bakterie, które normalnie u zdrowych gołębi się znajdują. Także to, że otrzymujemy wynik z laboratorium i są tam bakterie E. coli, nawet jak tam są na 2-3 plusy, nie ma to żadnego znaczenia. Te bakterie, praktycznie bakterie coli jedynie można brać za taki w sytuacji, że trzeba by to było leczyć, to w momencie, jeżeli mamy padłego gołębia i z narządów wewnętrznych wyhodowaliśmy bakterię coli. No bo wtedy wiadomo, że to jest taki szczep, który tam wywołał posocznicę, gdzieś wyhodowaliśmy go w wątrobie, w sercu, no to znaczy, że bezwzględnie go trzeba leczyć. Natomiast same wyhodowanie z wola czy z kolaki bakterii coli o niczym nie świadczy. Także taki wynik, jeżeli mamy gołębie klinicznie zdrowe i wyszły te bakterie coli, w ogóle na to nie zwracamy uwagi. Później tak samo jest kwestia tych gronkowców nieszczęsnych. Gronkowce się dzielą na koagulazo dodatnie i koagulazo ujemne. I ta koagulaza to jest czynnik zjadliwości gronkowców. I teraz gronkowce koagulazo ujemne praktycznie od razu odrzucamy jako niechorobotwórcze. Bo wiadomo, że jeżeli na przykład mamy jakąś, nie wiem, ranę i tam jest ta rana brudna na przykład i dostaną się tam jakieś bakterie, no to każda bakteria, nawet ta z natury niechorobotwórcza, może tam powodować jakiś stan zapalny, nie jest tam na pewno wskazana. Natomiast gronkowce koagulazo ujemne uważa się za florę fizjologiczną i nie należy ich generalnie leczyć. W ogóle nie powinno się ich brać pod uwagę. I gronkowce koagulazo ujemne praktycznie zawsze u gołębi występują. No, mało kiedy się zdarza takie badanie, żeby tych gronkowców nie było. I też ważne, żeby laboratorium, które to robi, właśnie oznaczało te koagulazo i dzieliło nam te gronkowce, czy to są koagulazo dodatnie, czy ujemne. Bo czasem przychodzi na przykład wynik tylko, że jest na przykład gronkowiec. Są gronkowce. I to nie, brzmi to już taki brutalnie. wynik nic nam nie daje. No po prostu to, że są gronkowce... Trzeba je rozdzielić. Musi być podzielone, czy to są koagulazo dodatnie, czy koagulazo ujemne. Jak są koagulazo ujemne, to praktycznie w ogóle nie zwracamy na to uwagi. Jeżeli są koagulazo dodatnie, to w tym momencie to są warunkowo chorobotwórcze gronkowce, czyli tak się nazywa, że są warunkowo chorobotwórcze. Czyli potem postępowanie powinno być związane z interpretacją, objawami, interpretacją weterynarza, tak, z tym, czy co się kogoś dzieje na gębie. się na tym trochę zna i który zaleci potem co dalej, tak? To tak samo, nawet jak wyhodowaliśmy same te gronkowce koagulazo dodatnie i gołębie są klinicznie zdrowe, to też nie jest to wskazanie do leczenia. Bo nigdy nie udało nikomu udowodnić, że gronkowce bezpośrednio odpowiadają za jakąś chorobę. Czyli, że same wyhodowanie gronkowca koagulazo dodatniego, że gronkowce koagulazo dodatnie są u gołębi odpowiedzialne za taką a taką chorobę. To jest, nie jest to stwierdzone nigdzie. A wróćmy tu jeszcze teraz do szczepień. Odnośnie takich szczepionek, no bo mamy tutaj w Polsce parę szczepionek zarejestrowanych, ale z tego co się orientuję, są modne takie szczepionki na adeno, które działają. No nie ma Zosaldu, który był zarejestrowany i był super szczepionką na salmonellę. Są jakieś sprowadzane zagraniczne szczepionki na salmonellę żywe, które tam są sprowadzane, ale nie są zarejestrowane w Polsce. Co można o tych takich środkach nierejestrowanych powiedzieć? Znaczy z tą rejestracją, no to jest tak.
No nie, są faktycznie, znaczy tak, ja bym przynajmniej, nie mówię, że tylko się trzeba opierać na środkach, które są zarejestrowane w Polsce, no bo są czasem szczepionki, które gdzieś są na przykład Są za granicą, są ale sprawdzone. są zarejestrowane, czyli Tam. są zarejestrowane na przebada. przykład, tak, są zarejestrowane w Niemczech, czy w Holandii, czy w Belgii, czy w Czechach, czy w Słowacji, ale są produkowane przez firmę farmaceutyczną, mają na etykiecie producenta, datę ważności, skład podany, jaki tam mamy szczep tego wirusa, czy jaki szczep bakterii, czy też szczepionka żywa, czy inaktywowana. No mówię, może to być szczepionka niezarejestrowana w Polsce, ale musi to być, wiadomo, no, żeby była też jakoś sprowadzona w jakieś tam odpowiednich Przechowywanie warunkach. jest Przechowywanie. ważne i ten transport, bo może zniszczyć jej właściwości, nie? Tak, ale chodzi o to, żeby po prostu, przynajmniej była ta szczepionka przez firmę farmaceutyczną zrobiona, natomiast no, szczepionka, jeżeli już jest, mówię, no, nie robiąc żadna firma farmaceutyczna, to taka szczepionka to w moich oczach jest od razu jest zdyskwalifikowana. Bo, no nie wiem, zdarza się, że na przykład szczepiłem w tym roku koledze, jeden z hodowców wprowadził sobie taką szczepionkę na salmonellozę. I teraz tak, nie ma tu żadnego producenta, jest faktycznie, znaczy To wygląda fiolka, wygląda jak fiolka, szczepionka. jest 50 dawek, Jest tam coś po angielsku czy po Po jakimś angielsku. innym języku. że podanie podskórne, wstrząsnąć przed podaniem, szczepionka na paratyfoid vakcina. Nazwę żeśmy zakleili, Paratyfus bo, to jest, bo tak, żeby nie było nie będziemy tam, robić jakiejś tam reklamy. czy antyreklamy po prostu. Paratyfus to jest inna nazwa salmonellozy u gołębi. Tak. Że jest 50 ml, 100 dawek, data ważności. Co jest dziwne, to na przykład data ważności to jeszcze było szczepione w 2022 roku, a data ważności jest do lutego 2025, czyli jak na szczepionkę dosyć długa data ważności. Ta Czyli- szczepionka jest, ona jest jednoskładnikowa, to jest jakby taki wodny taki roztwór i to nie jest szczepionka żywa, bo też dużo hodowców myśli, że jeżeli jest wodna szczepionka, jeżeli to jest woda, nie jest to olej, to jest od razu szczepionka żywa. Żeby szczepionka była żywa, to muszą być dwie ampułki. W jednej musi być liofilizat, tak na przykład był w zosalu czy w ospie, i to są te bakterie lub wirusy liofilizowane, a w drugiej jest rozpuszczalnik do rozpuszczania tej szczepionki. Jeżeli coś jest w jednym pojemniczku, to wtedy to już na pewno nie jest szczepionka żywa. Ona może być inaktywowana, może tam nie być, na przykład to może nie być szczepionka olejowa, ale to nie jest szczepionka żywa. Także no niestety takie szczepionki, jak był właśnie Zosal T, no to takie szczepionki na tę chwilę iniekcyjnej nie ma, żadnej takiej. No i to niektórzy wykorzystują, transportując tam jakieś szczepionki dziwnego pochodzenia. Dokładnie. No ja rozumiem, że się ludzie boją tych szczepionek olejowych, że wiem, że tam się zdarzają potem powikłania. Nie wiem, sam szczepię też swoje gołębie, w tym roku akurat szczepię mykosalmowirem, oprócz tego jeszcze później przeciwko ospie poksowakiem. I to też się zdarza, że na tym moje statko, to nie wiem, w tym roku 80 parę gołębi było zaszczepionych, jeden tam troszeczkę był chory. Miałem na przykład kiedyś taką samiczkę, która co roku, co była zaszczepiona, to faktycznie jakoś to odchorowała. Ale To uważam, jakby że uczulenie na to. takie jakieś gorzej to przychodziła. No ale wydaje mi się, że jeżeli zaszczepimy te 100 gołębi i tam te 2 czy 3, czy nawet 5 tych gołębi jakoś to przechoruje, no to jest to, no nie jest to jakaś tragedia. No jest to czymś, co Pocieszające można jest przeżyć. to, że co zauważyłem u siebie też, że te gołębie to przechorowały nawet dobre, ale jakby nie wpłynęło to na ich wyniki w Tak, następnym na loty roku. to na pewno nie wpływa. O dziwo, że 2 tygodnie gołąb się tam Tak. podnosił i jest to denerwujące, bo jest to faktycznie denerwujące mocno, jak ci coś nie wychodzi i gołąb... Szczególnie jak jakiegoś ulubionego czy dobrego gołębia. To Dokładnie, ale powiem w następnym roku na przykład, bo mi się też tak trafiło i gołąb następnym roku fajne wyniki Tak. robił, więc jakby i to od paru osób słyszałem znajomych, że te gołębie, które pokręciło, że tak powiem, po tym szczepieniu, mówiąc w cudzysłowiu, jakoś pozbierały się potem i dobrze leciały, nie? Znaczy, pomijając takie przypadki, że czasem gołąb po prostu w jednym sezonie może lecieć dobrze, a w drugim ma gorszy sezon. Dokładnie. To na tyle, co już mieliśmy tych przypadków, tych powikłań po różnych szczepionkach, bo generalnie każde szczepienie szczepionką olejową w zimie to A jest ty ileś jakiś tam stres. szczepionek, ileś gołębi zaszczepiłeś? Ile było padnięć? Znaczy padnięcia się zdarzają, ale to naprawdę to już do rzadkości zależy. Nie wiem, w tym roku tej zimy kilka tysięcy gołębi na pewno zaszczepiłem, na pewno kilka tysięcy. To może były padnięcia 2-3. Czyli to jest no 2 to promile, wszystko. tak by wychodziło? To A naprawdę nawet nie chyba. To naprawdę Bo to do 2 rzadkości. sztuki na 1000 to by było 2 promile, a to nawet nie jest 1%. Także tylko... to naprawdę należy do rzadkości. Natomiast jeżeli chodzi o takie powikłania, że gołębie gdzieś tam
mam problem, nie idą do jedzenia, trochę schudną, jakieś tam polewanie, problem z wyleceniem do celi, no to gdzieś mówię, na 100 gołębi 3 do 5. To tak trzeba sobie gdzieś założyć. A te powikłania są związane też ze złym przygotowaniem, ze złą Raczej kondycją? Nie. Niestety nie. To nie jest To tak, właśnie że ktoś fajnie komuś by to- wciśnie, że bo ci się coś stało, bo miałeś tak. chore, źle przygotowane. Fajnie by to było, ale właśnie mało tego. Nawet bym powiedział tak, że czasem szczepię gołębie, które widzę, że są, no, że nie jest to jakaś powiedzmy hodowla, gdzie te gołębie super są zadbane. I nie ma problemu. Potrafią to lepiej przejść, jak właśnie czasem gołębie takie wychuchane, piękne, okrągłe i tam się zdarzy coś takiego, że te gołębie takie ładne przechodzą to gorzej jak... I to jest ten strach niektórych hodowców Tak. przed szczepieniem, że właściwie tu niestety nas losowo to Tak. dotyka i to trzeba przyznać. I może też złapać to jakiegoś super gołębia, ale z drugiej strony mówię tak, no, ile tych gołębi rocznie tracimy koło domu, zjada nam jaszczem, tracimy na lotach, a no lepiej jest, mówię, niech ten gołąb, no musi też mieć jakieś bodźce, musi być jakaś selekcja, musi być jakaś ta odporność, żeby jak będziemy tak to robić, że te gołębie będą już takie wychuchane, że nie zaszczepimy go, bo on może nie przetrzyma tego szczepienia, bo coś tam, no to do czego doprowadzimy? Ja się spotkałem z opinią taką, że dobra, szczepienia są dobre, ale przez to, że szczepimy te gołębie, to sprawiamy, że one są słabsze. Że jakby dobra, naloty to jest dobre, że niby lepiej lecą, ale też taką dziwną opinię usłyszałem gdzieś tam. Znaczy to, że one lecą lepiej, to raczej nie wpływa. No, to ubezpieczenie, szczepienie to jest bardzo takie ubezpieczenie. Jeżeli się nie przyjdzie nam ta choroba, no to jakby straciliśmy te pieniądze na szczepienie. Ale po to szczepimy, żeby w razie zabezpieczyć się, żeby ta choroba nie przyszła. Bo może ktoś nie szczepi 10 lat, a raz mu przyjdzie choroba i nie ma stada. Dokładnie. Bo są hodowle, ja lecę super. Co prawda dzisiaj to trzeba mieć zaświadczenie o szczepieniu i tak dalej, ale no jedni omijają to, nie ukrywam, no zdarza się, że ktoś tam omija i w kuluarach się tam gdzieś mówi, że lata nie szczepił, a ma te gołębie, ale znam takich, lata nie szczepili, a w końcu przyszedł rok, że go dopadło, że tak się powie. To niestety jest tak, że czasem ktoś nie zaszczepi raz i już go to wypłaci, jak się mówi. Jak ktoś nie szczepi 10 lat i przeżył. Tak, a są tacy, że nie szczepią 10 lat i mało tego, jeszcze chwalą się tym i jeszcze najgorzej jak to jest jakiś dobry hodowca, który i ma młodzi jakieś wyniki. hodowcy i biorą... Tak, i on to zaczyna rozpowiadać, że nie szczepi gołębi i naprawdę nie trzeba szczepić i później ktoś go posłucha i no, straci czasem cały A być cały może rocznik. też ta profilaktyka u niego i wszystko jest na wysokim Czasem poziomie. to jest też kwestia szczęścia, bo jak już mówię, na przykład w przypadku paramyksowirozy, jeżeli akurat też czasem jest tak, że jeżeli w oddziale jest dobra wyszczepialność i jego koledzy wiadomo szczepią, no to też ten gołąb się nie ma gdzie zarazić. To dzięki temu też na tym bazuje, że na przykład on nie szczepi, ale no wszyscy w całej sekcji mogą je Czy poszczepione. paramyksywiroza, czy salmonelloza, ogólnie gołębie są zdrowe, bo są wyszczepione, Tak, czyli więc jeden przypadek się może, to tak jak gdzieś się tam uchowa. tak jak na gołębniku jedni nie szczepią starych dziadków i też się uchowają, Tak, nie? dokładnie, bo jednak większość tych gołębi jest zabezpieczona. Natomiast jeżeli to mówię, no to tak samo jak ze szczepieniem ludzi, no im więcej będzie później tej populacji niezaszczepionej w ogóle, no to te choroby znowu... Ci szczepieni chronią tych nieszczepionych. Dokładnie. Jakby, bo to się słabiej roznosi i... Aczkolwiek nie namawiam tu na jakieś szczepienia. Coś to No nie, to jakby mówimy o szczepieniu gołębi, także ten... No ludzie to jest indywidualna sprawa. Innych tematów To się tutaj nie wypowiadam. nie wypowiadamy się, to także tu odnośnie tematu szczepień, no nie mam co na tym oszczędzać, bo potem wydaje się na środki, żeby on był minutę szybciej czy niby zdrowy, a dzisiaj one kosztują 100, 200 czy nawet lepiej, a tak naprawdę parę złotych się na tych szczepieniach oszczędza i może niepotrzebnie. No i tu jeszcze kwestia właśnie tych badań, że czasem niektórzy hodowcy tak zamiast zaszczepić gołębie, to potrafią badać w różnych miejscach nawet, sobie porównywać badania. Porobią 2-3 badania przez cały okres zimowy tym gołębiom, a nie zaszczepią, nie? Czyli zamiast te pieniądze wydać na to, co jest ważniejsze, czyli to szczepienie, no to oni tak, żeby nie wiem, się uspokoić czy coś, to narobią tych badań tym gołębiom, no i później uważają, że to mają takie zastąpienie szczepienia, nie? Że to jest ta profilaktyka, no ale tam badaniem, a szczepienie to jednak jest najważniejsze tutaj, nie? Zbliża się teraz okres rozpłodowy, bo te rozpłody nam się powoli zbliżają, wychów młódków. No i chciałem Cię tutaj zapytać odnośnie takich problemów zdrowotnych przy tym wychowie, trochę o przygotowaniu tych gołębi, jak to mniej więcej z tym rozpłodem miałoby wyglądać. Czyli zakładamy, że już mamy gołębie zaszczepione, odrobaczone. Czyli nasza praca przez zimę, Tak, odrobaczenie, nasza praca szczepienie. przez zimę. Odrobaczone, zaszczepione, także już tylko czekamy na ten okres lęgów. Także najważniejsze chyba tutaj jest
przede wszystkim, żeby te gołębie jakoś odchudzić do tego sezonu, nie? Do tego okresu lęgowego. Bo dużo na przykład hodowców na wiosnę zgłasza, że nie wiem, samiczki nie noszą jajek albo przez 3 tygodnie noszą jajka. Strasznie na przykład ten okres jest strasznie duży rozrzut między tymi pierwszymi jajkami a ostatnimi. No to właśnie największą przyczyną jest, najczęstszą przyczyną właśnie, że te samiczki są Zapasione są po zimie, tak? Tak, to właśnie tutaj jest ważne, żeby doprowadzić do formy. No, różne są sposoby. No, nie jest na pewno złym tą metodą też podawanie tego owsa, nie? Czarnego, bo to No, tak. czarny, nawet zwykły owiec może być. Grunt, że one tego jakoś, znaczy tak, na ten gołąb jakoś tam nie zbiednieje, bo owiec jest jednak dość energetyczny, ale po prostu gołębie może jakoś nie przepadają za nim. No i nie będą się nim obiadać. Bo nie wiem, nawet Je taką minimalną ilość Tak, i je taką- przez to, jak to się mówi, żeby schudnąć, musi mniej żyć. Tak. Tak. Także no, to jest chyba taka najlepsza metoda i sam tak, nie wiem, 2 czy 3 lata stosuję, ale nawet nie mówię, że kiedyś stosowałem ten czarny, w zeszłym roku chyba ten zwykły owiec. No można też I- pewnie ograniczyć ilość karmy częściowo. Można, tylko że tak mówię, to nawet próbowałem kiedyś jęczmień dawać, ale jęczmień to one też dobrze jedzą, to tak jak zimno jest, to zjadają, nawet się tym na tym za bardzo chyba nie schudną. Mi się wydaje, że ten owiec to jest taka chyba dobra metoda. I te 2-3 tygodnie na tym owsie nie daję wtedy jakąś dawkę, tylko tak możemy mogły sobie wybrać, bo wiadomo, tam są takie niektóre bardziej, więcej tych strąków czasem jest, nie, żeby tam, powiedzmy, daję im w tym tam troszeczkę powybierać, ale te 3 tygodnie są na tym owsie. I później jak przychodzi ciepło, to wiadomo, one same też, no i tutaj też taka uwaga, bo mnóstwo telefonów jest na wiosnę, jak się zaczyna łączyć gębie, robi się ciepło, to zaraz hodowcy dzwonią, że zielonkawy kał, że jakaś choroba, że coś się tam dzieje. To jest zupełnie normalne i fizjologiczne. Gołębie po prostu jak się robi ciepło, nie myślą o jedzeniu, myślą o parowaniu, zaczynają mniej jeść, jak mniej jedzą, to żółć, która się wydziela, ma kolor zielonkawy, wydzielana jest z kałem. Jeżeli tego kału jest mniej, czyli no po prostu jest mniej treści pokarmowej, tej żółci jest tam więcej, bo ona jest wydzielana u gołębi stale, bo tak, że mówię, nie ma tego pężyka żółciowego, czyli po prostu ta żółć stale spływa z wątroby do jelita, część jest wchłaniana, ale część zawsze jest wydalana, no i ona właśnie daje ten zielonkawy kolor, na kolor zielony zabarwia ten kałomocz. Jeżeli jedzą mniej, tej żółci jest po prostu w kale wtedy więcej i kolor jest taki jasno-zielonkawy. To nie jest żadna choroba, nie jest to żadna jakaś salmoneloza czy coś. To głównie samce będą chyba też. Samce, bo one bardziej wtedy... No samice tak mniej się tym przejmują, a samce Tak. chyba i walczą o cele. Walczą o cele, I zabiegają one samice. tym bardziej nie mają Tak. czasu o jedzenie, bo tak zawsze łapiąc gołębie, to te samczyki mocno nawet schudną, nawet się Tak. karma leży, a samce... Znaczy, samcami też nie ma takiego problemu z tym zapasaniem, nie? Bardziej to właśnie samic dotyczy, nie? No i one znoszą jajka i z nimi jest problem i z zapładnianiem i z tym znoszeniem, Tak. jeśli są za tłuste, że tak powiem. Także to właśnie trzeba zadbać o to, raz właśnie, żeby je dobrze odchudzić i mówię, 2, to nie zwracać uwagi na ten, jak się robi ciepło, to wie, ten kał zielonkawy to jest zupełnie normalny i nie trzeba dzwonić wtedy, pytać, że salmoneloza wybuchła. Trzeba poczekać 2 tygodnie, Tak. aż się uspokoi. Jak się uspokoją, to samo wszystko wróci do normy. I A może jakieś być te witaminy na płodności, Znaczy- minerały, czy to naturalnie przychodzi, czy tam trzeba coś podać? Znaczy tak, większość tak jest, tradycyjnie się przyjęło, że te witaminy E plus selen, nie, żeby dawać. Ja raczej to takie stosuję po prostu w ogóle zestawy takie mineralno-witaminowe z aminokwasami, witaminy A, D3. Ogólne tam cały nie, zestaw. żeby się koncentrować na tym, tylko tak. takie Wydaje- normalne dbanie, normalne witaminy i Dokładnie. Wydaje mi się, że nie musi to być konkretnie jakaś witamina E czy jakiś tam sel, po prostu zestaw witamin z aminokwasami. To jest wystarczające. No później jak już się te lęgi zaczną, jak już pojawią się te pierwsze skorupki, no to tak mówię, to już też żeśmy kiedyś tam wspominali. Uważaj na te mieszanki mineralne, dobrze rozcieńczać je z tym bebikiem, żeby na sucho po jak już prostu mają dawać. młode, bo wtedy Jak jest już mają taki młode. okres, że gołębie wpadają Tak, w szał jedzenia mineraliów. Tak, i po prostu tego pobieram wtedy za dużo i też są później... To jest różne- taki sprawdzony sposób twój. Dokładnie. Znaczy, żeby mieszać te minerały z tym bebikiem. Mieszasz mniej maści. minerały z bebikiem i wtedy Można one pół na pół, mniej można- go pobierają i wtedy mniej tej soli, bo tu jest Tak. problem ta sól, nie? Można pół na pół, można 2:1 z tym bebikiem. Znaczy 2 części tych minerałów, 1 część tego bebika albo 1:1. A bebiko też ma witaminy, coś Tak. białka, nie? To tam na pewno nie praktycznie zaszkodzi. Do dzieci to jest cały zestaw witamin, tam takich różnych mikroelementów, makroelementów, także zawsze te gołębie też tym młodym to przekażą. No i cenowo chyba, jak mamy środki drogie dla gołębi, to te bebiko No. też chyba nie wychodzi To cenowo bebiko tak takie źle. tanie też nie jest, ale zależy ile tam tych gołębie jest, ale jakoś tym powiedzmy 1-2 lęgi czy tam na tej wolierze to da się jakoś przetrwać, nie? No to ile? 1-2 bebiko się kupi, no ile one to tam go zjedzą, to aż tam bez przesady, nie? Zależy ile gołębi. Zależy ile gołębi. No to wiadomo, kto ma więcej, to koszty, To później z jakimś to koszty rosną wszystkiego cała dokładnie. paleta bebika.
to na to zwróć uwagę. No i ta maślanka też jest bardzo dobra. Właśnie jak coś się dzieje tam, jakieś, nie wiem, więcej zaczynam pić, czy coś jakoś polewają, to z tą maślanką. Nie bać się tej maślanki pół na pół z wodą to mieszać i dawać do picia nawet codziennie. To jest środek na biegunki. No to jest takie na wstrzymanie biegunki. Jak mówię, też tam jest dużo białka, jakieś pewną Prebiotyki, bakterii, dobre prebiotyki. Także ta maślanka jest sprawdzona. Jak coś się w ogóle dzieje na rozpłodzie, jakieś pierwsze polewanie, to broń Boże nie jakiś antybiotyk, nie szukać jakiejś salmonelli czy jakichś wymyślonych innych chorób, tylko podać pierwsze tę maślankę i zobaczyć, co się stanie. Nie? Rozrzedzić mineralia, podać maślankę Tak. i to To w większości wypadków załatwia Tak. sprawę i wiem po telefonach zeszłorocznych, że wiele osób miało problemy i to akurat mocno zadziałało i pomogło. Tak, nieraz, że antybiotykami pierwsze tam leczyli, że jakieś tam, nie wiem, coli czy jakieś inne rzeczy, a faktycznie tylko wprowadzenie tej maślanki i ograniczenie tych minerałów już powodowało to, że ten kał się jednak normował. No i tu teraz to jeszcze słynne kuracje na rzęsistka, na jajkach, przed jajkami, czy w ogóle trzeba, czy nie trzeba. Z tymi rzęsiskami to jest taka ciekawa sprawa, bo są takie gołębie, które cały czas te rzęsistki praktycznie mają, że nie wiem, zrobimy badanie, damy jakieś leki przeciw rzęsistkom, zrobimy powtórne badanie, tych rzęsistków nie ma, po czym za 2-3 tygodnie tego gołębia znowu się bada i te rzęsistki są znowu. A są takie gołębie, że będziemy go cały rok badać o różnych porach roku i nigdy tych rzęsistków nie będzie. Też większość, na przykład częściej się stwierdza u samców niż u samic. Samice raczej nie mają rzęsistków, samce mają częściej. No i tak mówię, moim zdaniem pojedyncze rzęsistki to nie ma żadnego znaczenia. Jak faktycznie ich jest dużo, to ewentualnie można tam, znaczy to wtedy zalecane byłoby zrobić jakąś kurację. Ale tak z ostatnich lat, takich doświadczeń wychodziłoby na to, że nawet większe znaczenie ma to, jaka jest pogoda, czy jest na przykład, czy te warunki są optymalne wiosną, na to, czy te gołębie, czy młode będą się chowały ładnie, czy będą mieć te jakąś tam trichomonozę, czy będą się chowały dobrze, nie? Znaczy na przykład, pogoda, no jak jest wilgotno, zimno, tak. to... Jak są młode niedogrzane, to na przykład nawet jak ich rodzice będą miały bardzo malutko tych rzęsistków albo w ogóle praktycznie, to u młodych się rozwija ta trichomonoza, na przykład postać pępkowa, czy tam jakieś ta mokra z tym laniem. A jeżeli jest na przykład ładna wiosna, ciepło, są młode, dobrze dogrzane, to mimo nawet, że rodzice na przykład mają jakieś pojedyncze rzęsistki, to u tych młodych się to nie rozwija. No później problemy często się zaczynają przy drugim, trzecim lęgu na wolierach, szczególnie te gołębie już są troszeczkę wyeksploatowane, trochę już już się pozbyły trochę tych zapasów jakichś mikroelementów. Przeważnie też jakieś temperatury dochodzą wysokie, to już jest jakiś tam czerwiec, lipiec, drugi, trzeci lęk i wtedy trzeba już było na to zwrócić uwagę. Czyli częściowo się potwierdza, bo ja nigdy przy pierwszym lęgu nie robię kuracji na rzęsistki w rozpłodzie ani przylotowych, no i młode mi się normalnie chowają i nawet coś lecą, bo też tutaj dzięki Twojej pomocy i że tak powiem współpracy, bo wiadomo, że to dzięki temu też były zdrowe w tym roku te 5. miejsce w Polsce wywalczyły, więc jednak coś się i wychowały i leciały, ale nigdy tych kuracji nie robiłem. No więc to potwierdza, że są gołębie bardziej odporne, a ten pierwszy lęk, bo pewnie potem się namnaża więcej, tak. Więc może przy drugim, trzecim czy czwartym lęgu, jak ktoś ileś tam lęgów hoduje, no to wtedy może by było zalecane przebadać, sprawdzić, sprawdzić, czy potrzeba dawać i wtedy ewentualnie, gdyby te rzęsistki nagły wybuch wystąpił, no to przeleczyć. A przy pierwszym lęgu praktycznie jest to niekonieczne. Tak, dokładnie, tak by z tego nie wiem. Ja na przykład już nie wiem, z 2 albo 3 lata na pewno w ogóle nie robię żadnej kuracji bo ja tylko jeden lęk hoduję młodych. Ja nie mam gołębi rozpłodowych, tylko mam gołębie wszystkie, które są do lotu. Jest taki długi okres między pierwszym lęgiem lotowych przed sezonem i drugim po sezonie, jeśli ktoś chowa, że praktycznie te gołębie na jesień, na nowo też nigdy nie robię kuracji, a one na nowo, loty się kończą, kuracji się żadnych nie robi, a na jesień są najpiękniejsze młode. Tak. A praktycznie po lotach ja na przykład nie robię kuracji na rzęsistki, nic się już nie bada, łączy je w parę, a młode się chowią jak laleczki, nie? Tak. A żal je potem się, tak powiem, pozbywać, połowę by czasem się chciało są zostawić. Nawet jak na wiosnę, nie? Ładniejsze kolory czasem wychodzą. No o dziwo zawsze te młode są, mówię, ładniejsze niż te praktycznie zawsze, niż czy na dziadków się nie wiem jak to tam wytłumaczyć, ale i też to się chowa bez antybiotyków, bez podawania i tak są te dwa lęgi. Problem jest w rozpłodzie takich eksploatowanych gołębi. Nie? One nie latają, jednak nie ma tego słońca, nie ma tych... Są też wiekowe gołębie, nie?
w zamknięciu jednak cały czas, nie ma tej witalności. No i mówię, lęk za lęgiem, no to też tego mi Czyli tam by było trzeba przebadać ewentualnie tą kurację. No na pewno później mówię, przy tym drugim, trzecim lęgu by trzeba było zwrócić na to uwagę albo dać im trochę jakoś odpocząć, nie? No tam najwięcej problemów właśnie na wolierach jest. No i też przede wszystkim na woliery są najczęściej przynosimy jakieś dziadostwo, nie? Bo tam się sprowadza od kogoś gołębie, kupujemy gołębie, dopuszczamy do woliery. Nieraz jest na przykład coś takiego, to tam te lotowe zaszczepię, a tych na wolierze to może nie zaszczepię, bo one przecież nie mają kontaktu. Najszybciej się właśnie przyniesie czy pasożyty, czy jakoś No, duża część osób zapomina dbać o te gołębie. Gorsza karma, gorsze odżywki, gorsza, no bo tu loty widać wyniki na liście i dba się o te lotowe, a zapomina się dbać o te rozpłodowe. To chyba ma nawet równie ciężką pracę, jak może nawet nie gorszą, nie? Te hodowle tych młodych, bo jednak ten lęk za lęgiem to naprawdę tego nie wyniszcza. Później są takie przypadki, że te gołębie, nie wiem, przy tych młodych czasem są takie osłabienia, że nie potrafią gdzieś tam wylecieć do celi, czy jakoś podpiąć. Nawet padnięcia. Nawet padnięcia czasami. Nie? I to te wyeksploatowane po prostu gołąb. A jakieś, żeby jak już na przykład powiedzmy mamy ten rozpłód i chowa ten drugi czy trzeci lęk, jak je wzmacniać, jakieś tam elektrolity czy coś, co im tak podawać? Witaminy można praktycznie dawać takie same jak gołębiolotowym, to tam nie więc witaminy z aminokwasami, elektrolity, mikroelementy, to wszystko to Ale one też to tak samo potrzebują jak lotowe, tak. bo lotowym dajemy elektrolit jakiś, dajemy jakieś toniki wątrobowe, dajemy No, staramy się wszystko, że wszystko, dostają praktycznie, nie ma dnia czystej wody, tylko niestety tam cały czas coś jest. Dobra, się o gołębie to rozpłodowe trzeba tak samo dbać. I właściwie rozpłodowe powinny dostać to samo. To samo. I to jedno to z tych jeszcze, plus do tego my przy tych lęgach to zwrócić uwagę właśnie na to jedno ta maślanka i to bebiko. No to jest taka podstawa przy tych lęgach. Znaczy u mnie się częściowo, bo też chowam więcej lęgu z rozpłodu, ale na przykład jak dwoje pierwszych jajek przekładam, one chowają dopiero trzeci lęk. Czyli wychowują jeden i obywa się bez chemii, bo one nie chowają tego drugiego, trzeciego lęgu, tylko potem je rozdzielam i łączę dopiero na jesień na pokrewieństwo, więc znowu po przerwie odpoczywają. I na przykład udało mi się takim sposobem uniknąć ładowania tych antybiotyków, bo też na tego rzęsistka, te rzęsistki na te antybiotyki, na te ronidazol, czy to zaczynają być coraz bardziej oporne. Często nie? jest tak, że po prostu znikają na chwilę i znowu się pojawiają. Że po przeleczeniu jest naprawdę 2-3 tygodnie, że tego nie ma i później znowu. Takie czarna pętra się robi, że właściwie już doszło do tego, że kiedyś to się raz podało i był spokój, a teraz to się nawraca ciągle. Tylko nie? tak, no, z tymi rzęsistkami jest tak, że one tak będą. są takie, są gołębie, które tego nie mają w ogóle, a są takie, które Czyli to mają też genetyka, że są ile gołębie. go nie leczyć, to on to na nowo wróci. Wyleczymy go, nie ma, badamy go po 3 tygodniach, znowu ma na nowo. Czyli idzie się dochować gołębi, które de facto potrzebują mniej antybiotyków, mniej leków. Można by było jakoś to selekcjonować na pewno. Nie? Że... No fajna jest metoda lecenia tymi samiczkami, bo samiczki na pewno mają mniejszy problem z rzęsistkami. Czyli one są i psychicznie, i zdrowotnie. Może jakoś się, nie wiem, mniej stresują w życiu, czy coś, ale naprawdę z się twojej bada, obserwacji wynika, że samice mają mniej rzęsistków, Znaczy tak? to i nie tylko moich, bo z kolegami jak rozmawiam, którzy tam robią badania u głębi, to też to potwierdzają, że faktycznie na przykład jak przynosi ktoś na przykład 5 samczyków do badania, 5 samic, to normą jest, że samiczki nie mają, albo mają na przykład jedna ma pojedyncze, a samce mają liczne rzęsistki. Znaczy, bo to jest akurat opinia, którą tam nie słyszałem i jakoś nie jest mocno powszechna. Może dlatego też te samice niby lepiej lecą w totalu, czy na ciężkich ja nawet jak lotach. tam zalecam, na przykład układam komuś jakieś tam programy profilaktyczne, no to jeżeli nie ma możliwości badania, to na pewno na przykład samiczką to góra wystarczy w ciągu sezonu podać jakiś jednorazowo lek przeciwrzęsistkom, a samcom to naprawdę by trzeba było co 3 loty przynajmniej coś podawać. Jeżeli nie ma możliwości zbadania. Nie? Czyli one szybciej łapią. Dużo szybciej i tam stresują się nawet w zimie, mówię, tych rzęsistków, gdzie u samic praktycznie nie ma, no bo jednak nie ma tego stresu, nie ma tych lotów, to u samców przeważnie są. No i też nie cały czas się biją, więc nie można tego zwalić na to, że się ranią, biją, bo ile nam tych gołębi się rani tak naprawdę, nie? Pojedyncze sztuki. No, ale jakieś mówię, żyją w jakimś sobie stresie prawdopodobnie. Nie? Może że są rozdzielone w zimie od samic, to tak może stresuje. Na przykład nieraz też jest coś takiego, że hodowcy przychodzą, że na przykład do badania i mają gołębia, na przykład samca właśnie przeważnie, który cały czas polewa, nie? I też właśnie pytałem, czy on jest na coś chory, czy coś mu tam specjalnie dolega, a po czym na wiosnę łączy się tego samca z samicą i nagle cudownie to wszystko ustaje. To polewanie, nie? A na później Samicy mu brakowało. Samicy mu brakowało. A na jesień jak się znowu go rozdzieli, to automatycznie znowu w celi mokro ma, nie? Abstrahując, że to polewanie, kiedy żeśmy rozmawiali, że jak komuś więcej gołębi polewa, no to musi pierwsze pytanie, czy szczepił na paramyxa. Bo stare gołębie mogą też po czasie dostać, nawet w czasie sezonu, takie lekkie paramykso. Znaczy, no też... Objawia się tym polewaniem, nie?
To akurat, znaczy stare też u starych to jest możliwe, najczęściej to jest w przypadku młodych gołębi raz szczepionych tylko, jesienią. Takie właśnie, taka lekka postać parameksywirozy. Jak są gołębie raz tylko zaszczepione, bo jednokrotne szczepienie nie zabezpiecza przed paramyksowirozą. To trzeba pamiętać o tym. Gołębie młode muszą być zaszczepione 2 razy. Mogą być różnymi szczepionkami, ale 2 razy muszą być zaszczepione na paramyksowirozę. Im wcześniej, tym lepiej. Czyli nie chodzi mi o to, że na przykład po tygodniach się wykluje z jajek, ale chodzi o to, żeby nie szczepić tego w lipcu czy w sierpniu, tylko naprawdę po odłożeniu raz, 3-4 tygodnie czekamy drugie szczepienie. A na przykład gołębie, jeżeli są jednokrotnie zaszczepione, to później nieraz po lotach, październik, listopad, właśnie przychodzą takie objawy, że zaczyna się polewanie i tylko, i nic więcej. No to jest najczęściej taka lekka postać paramyksowirozy u młodych gołębi. Czyli najważniejsze, właściwie wracamy do początku, najważniejsze są te szczepienia, jakaś profilaktyka, żeby ogólnie o te gołębie zadbać, a z tymi antybiotykami i wszystkim trzeba z rozsądkiem do tego podchodzić i przede wszystkim poszczepić, a nie ładować w ciemno, a zaniedbać na przykład ważne rzeczy, a potem szukać w cudownych środkach lekarstwa na wszystko. I jeszcze przy tych lękach pamiętać o tej takie nagłe upadki tych pisklaków pisklą przy Też mam telefony, że ktoś miał ładne młode i mu padają. To pamiętaj, żeby zawsze to się zapaliła lampka, że salmonelloza. I wtedy jakbyście na przykład chcieli robić jakieś badania, to nie wyrzucać tego gołębia, tych padłych młodzików, nie jechać do lecznicy badać tych dorosłych, tylko zawsze trzeba takiego padłego młodego zawieźć do lecznicy. Czyli jeśli badać, to badać padłe gołębie. Zawsze. Przy każdej chorobie, zawsze jak coś się dzieje, bo to też jest bardzo częsty błąd. Hodowcy na przykład przyjeżdżają zabierają do klatki 8 zdrowych gołębi i mówią, no przyjechali zbadać, bo padają gołębie, nie? A pytanie, co się stało z tymi padłymi, no niestety spalili albo zakopali albo coś, nie? A najważniejsze, że najlepszy materiał do badania to jest właśnie taki padły gołąb, bo w nim na pewno ta choroba jest. Czyli jak padają nam młode, niby nakarmione, fajne, wszystko ok, a tu przychodzisz, jest padnięty, dobra, może tam wypaść, zamarznąć, ale się to częściej pojawia. Tak, jeżeli takie są właśnie objawy, że wieczorem na przykład sobie młodzika obrączkujemy, on jest ładny, najedzony, a rano przychodzimy, jest martwy, no to taki przypadek jest. Martwy i w wolu najedzony, nic nie wskazuje na to, że coś tam się... To jest objaw salmonelli. Niewychudzony, nie tego, no. Przy rzęsistkach jest różnica taka, przy trichomonozie, że te młode tak by schną. Zaczynam polewać, piszczeć. piszczą. Jest głos taki, że one popiskują, leją jeszcze do tego. To jest najczęściej, to są rzęsistki. Natomiast jeżeli są nagłe padnięcia, to jest salmonella. No pomijając oczywiście te zatrucia tymi mieszankami mineralnymi, bo wtedy też te młode są słabe. Znaczy one są nakarmione, ale te gołębie przez to, że pobierają dużo tej mieszanki mineralnej i piją ogromne ilości wody, no to karmią te młode samą tą wodą i tą mieszanką mineralną. I one też wtedy leją, bo jakby no nie mają co zrobić z tą wodą, bo stare karmią cały czas tymi mymkami i tą wodą. Nie? I też wtedy zaczynają lać i schnąć. Ale czyli tak powiedzmy te 3 najczęstsze takie choroby trzeba obserwować. No to tak, rzęsistki, czyli młode schną i leją, ale no nie ma tego objawu, że te gołębie dorosłe szaleją za tymi mieszankami mineralnymi. Zatrucie tymi mieszankami mineralnymi, czyli stare tylko by MM-ki dużo piją, no i młode też wtedy mają wolę wypełnione całą wodą, no to wtedy reagujemy maślanko, podajemy. No i te nagłe upadki nakarmionych młodych, no to salmonelloza najczęściej. I wtedy jak się coś dzieje, to wtedy byłoby zalecane te badanie. No i salmonelloza niestety to już, jak żeśmy nie poszczepili, no to później się zaczynają komplikacje. Nie? No z większość hodowców, co dzwoni, jak przedstawiają, bo do Ciebie się nie umią dodzwonić, to mnie dopytują właśnie, czy że dzieje się to jakieś tam przypadki, to na pytaniu, czy były zaszczepione, no to się 90% osób, które ma problemy, to no nie szczepił, albo nie szczepił już kilka lat. No, tak. I to ja mam takie telefony, bo tutaj też nie chcecie zawsze męczyć, żeby przekazywać Twój telefon tym, którzy dzwonią, bo też nagrywamy te filmy po to właśnie, żeby na filmie sobie ktoś zobaczył i nie dzwonił z tym 10. pytaniem o to samo, czy będzie Zosalt, czy będzie coś tam, bo Zosaldu nie ma, nie wiadomo kiedy będzie i dlatego też tu żeśmy się chcieli, jest to łatwiejsza forma dla Ciebie podzielić się informacją niż odbierać mnóstwo telefonów i nie masz wtedy czasu. Bo też właśnie proszę wyrozumiałeś, bo czasem to jest tak, że naprawdę zaczynamy tam jakąś pracę praktycznie od rana do wieczora
I tych telefonów naprawdę potrafi być kilkadziesiąt dziennie. Nie kilka, tylko kilkadziesiąt dziennie telefonów. Ja czasem na przykład mam... Jak się sezon szczególnie zbliży, No, nie? jak Po są- locie, czasem jak są niedziela takie- wieczorem. A czasem takie pytania na przykład, że nie wiem, gołębie komuś spóźniają albo przychodzą po konkursie chwilę, no to naprawdę nie da się na takie pytania odpowiedzieć, bo to może być z 1000 różnych przyczyn, nie? To nie ma odpowiedzi na takie pytanie, a naprawdę nie ma czasu, żeby każdemu... Ja jeszcze mówię, rozumiem zadzwonić o jakąś prostą rzecz, taką konkretnie, że coś zapytać tak albo nie. Można na tego maila mojego napisać, tam tomaszklimczak@op.pl, to też jakieś proste pytania można zadać. Ale mówię, dzwonić z takimi pytaniami ogólnikowymi, no choćbym chciał, bo jeżeli by to mówię, taki był jeden telefon w miesiącu, czy tam w tygodniu nawet. No To nie, może- że nie chcesz, tylko po prostu Tak. też chcesz normalnie funkcjonować. Tak, no mówię, jednak ja cały dzień jakiś tam mam zaplanowany, robię zabiegi, szczypię. No przyjechałem do gołębie. Ciebie, to jeszcze robiłeś zabieg kotkowi, który tu akurat został Trzeba było ogon podtrzymać. zoperowany, więc od rana do wieczora w pracy. Także Nie cały tylko dzień to- gołębie, Ty się zajmujesz też innymi rzeczami. Tak, nie? a te, jednak to mówię, te telefon później, no czy szczepimy te gołębie, czy coś tam przyjmuje się, czy robi się jakieś zabiegi, no to tych telefon fizycznie się nie da tego... Ja wiem, że w zimie jak szczepisz u mnie gołębie, to Ile nieraz tych za telefonów? każdym razem i to można by się raz zdarzyć, że jak ktoś zadzwonił, ale jak szczepisz gołębie, to odbierasz 3-4 telefony. Za każdym razem, co uszczepiłeś u mnie młode, stare czy rozpłodowy w różnych okresach, niezależnie kiedy to by było, to Ty zawsze odbierasz telefony. Ja czasem po prostu już tak boję się, na przykład już dzwoni ten telefon, to już nie wiem, czy odbierać, jakie tam padnie pytanie, czy to będzie szybkie pytanie, szybka odpowiedź, czy tam będzie właśnie coś typu takiego, pytanie, na które nie da się odpowiedzieć jakimś jednym zdaniem, nie? No a to nie da się po prostu, nawet jakby ktoś chciał, to po prostu fizycznie nie da rady tak pomóc. Tak, żeby się tu hodowcy nie obrażali, że się nie umią dodzwonić albo że nie podajemy telefonu. No bo najłatwiej to albo jeszcze SMS-a napisać, jakieś coś, SMS-em to też łatwiej, bo tam coś można odpisać w wolnej chwili po prostu. Jak Wiadomo, ktoś co Twój chodzi. telefon ma, no to może SMS-a. To raczej SMS-a, albo na tego maila też można, nie? tomaszklimczak@p.pl, no to też tam coś mogę, też w wolnej chwili mogę odpisać. Nie? Czyli ewentualnie kontakt na maila to jest taki najbardziej wskazany, bo wtedy Tak. na spokojnie sobie przeczytasz. Mogę nawet, nie wiem, w sobotę wieczorem, czy kiedyś tam mówię, odpowiedzieć jakieś pytanie. Tylko mówię, no naprawdę takie pytania, że gołębie spóźniają, to jest za bardzo obszerne. To może być 1000 różnych powodów, nie? Ewentualnie jakby był jakiś temat do omówienia, no to w komentarzach można napisać, to ewentualnie coś tam. Czy tak samo kolejne pytanie nagramy. z tym dyszeniem, nie? Teraz za niedługo się zacznie. Zaczną hodowcy wypuszczać gołębie na I obroty będą dyszeć. I zaczną gołębie dyszeć. I się zacznie, że mają chore drogi oddechowe, bo po oblocie dyszą. No to tam pamiętać, że to też nie jest objaw dróg oddechowych. To jest słaba kondycja, przede wszystkim brak tej formy, brak tej kondycji. Jak nie ma kondycji, no to te gołębie nawet jak jest chłodno, to będą dyszeć. Nie ma to nic wspólnego z układem oddechowym. Wszelakie, pasożyty nawet, choroby jelit, pasożyty, kokcydia. Czasem ta choroba taka, trudno to nazwać, objawy takie jak w przypadku choroby młodych, tej rotawirusa, u gołębi starych. Też w czasie lotów, no to tak, nie powinno się na to być, najłatwiej to powiedzieć, najwięcej hodowców zrozumie, o co chodzi, jak się powie, to takie adeno u starych gołębi, nie? No chociaż mówię, nie powinno się na to mieć to adeno i tak dalej, no ale powiedzmy jest to Dla zrozumienia. Dla zrozumienia. No to adeno u tych starych, chociaż mówię, nie wiadomo co to do końca jest, bo tak mówię, nawet te szczepienie na rotawirusa gołębi starych nie za bardzo zabezpiecza przed tym, mimo że na gołębie młode to działa. No to jest i też bardzo to potrafi właśnie obniżyć gołębią formę, czyli na przykład też trzeba być właśnie wyczulony na to. To są czasem Też objawy, się objawia stratą apetytu i tak dalej. tak, ale objawy są dużo bardziej słabo wyrażone niż u gołębi młodych. Tylko na przykład niektóre gołębie nie podchodzą do jedzenia, jak na przykład po locie jest kał zielonkawy i na przykład w niedzielę, w poniedziałek rano jeszcze ten kał zielonkawy. Czyli to jest może taki być. nowy problem, z którym się zacząłeś spotykać właściwie. Adeno, takie pseudo u starych tych gołębi, dorosłych bo gołębi, kiedyś tego tak. nie było, a to Tak. ktoś się z tego śmiał, a to teraz się też Coraz zaczyna więcej tego jest. coraz więcej tego. I praktycznie objawy są tylko takie, że najłatwiej to zauważyć w ten sposób, że wtorek, środa kał musi być już normalny. Po locie on może być zielonkawy, może być taki rozlany, może być wodnisty, ale wtorek, środa on musi już normować. Jeżeli na przykład sprzątamy gołębnik we wtorek i dalej pojawiają się takie ciapki zielone, ten kał taki wodnisty, zielony, a mówię, do tego na przykład gołębie gorzej zaczynają trenować, jakiś gołąb nie podejdzie do jedzenia, mniejszą dawkę jedzenia zaczynają pobierać, to najczęściej to jest to. I problem jest taki, że jeżeli tego na czas nie zauważymy, nie podamy jakieś tam, nie zastosujemy leczenia, no tu akurat leczenie takie podobne jak w przypadku choroby młodych, czyli jakieś tam leczenie w kierunku tych głównie te bakterie coli trzeba przyciszyć, to w tym momencie przede wszystkim się to objawia ten, że gołębie przestaną konkursy robić. I nagle po prostu hodowca, który tam super leciał, nagle po prostu jest ewidentnie spadek formy,
zamiast 10 konkursów, na przykład zamiast 10 seryjnych robi 3-4. No przy lekkich lotach nie robi konkursów, podejrzewam przy ciężkich nie ma gołębi. I dokładnie. Także to jest takie coś, że na to naprawdę trzeba pilnować i to się potrafi. No to jest teraz zaczyna być taka troszeczkę, o ile z tą chorobą młodych gołębi jakoś żeśmy się tam uporali. Zaczyna to cichnąć, no coraz więcej osób ma. To szczepienie tym RP jednak tam jakoś, tą szczepionką na tego rota wirusa. Ja bym powiedział, przechodzi to w taki efekt chwilowego takiego braku apetytu delikatnego, 2-3 dni i samo prawie, że mija. Tak, zaczynamy się jakoś już z tym tam, uporaliśmy się z tym powoli, no to coraz większy problem jest u tych gołębi dorosłych jednak. A teraz jeszcze kolejny problem, który przy oblotach, problem zwichrowanego skrzydła, nie? No to też jest ciekawy temat, nie? I też nie do końca poznany, nie? Też są różne teorie na ten temat. Ale można tak jakoś przeciwdziałać też tym przed oblotami, bo jak już ten okres taki teraz omawiamy, to... Znaczy idealne by było puszczanie gołębi na obloty cały rok. No to by było idealnie i to by na pewno to Tylko zapobiegło. sam wiesz, że w Twoich warunkach, jak Ci w zeszłym roku mówisz, zawsze puszczałeś, a Cię pan brązowy latający w powietrzu z tego wyleczył trochę? Tak, ja się starałem co roku puszczać przynajmniej gołębie do grudnia, ale w tym roku już tak, zaraz po lotach już gołębie zamknę, bo w zeszłym roku już się nie da, po prostu się nie da. Straciłem, nie? Akurat przez to i to wybiera naprawdę takie jakby z listy, no po prostu... Dlatego hodowcy zamykają, no nie ma się temu co dziwić, no i niestety mówię, najlepszej metody oblatywania troszkę odpada, więc co innego, kto ma zamknięte. Pół roku gołębi zamknięci to powoduje to, że jednak te stawy jakoś tam są później nierozruszane, a najgorsze co może być, to jeżeli gołębie zaczną intensywnie w krótkim czasie na przykład za szybko dostaną formę. Szybko dostaną formy, zaczynają mocno latać, to te skrzydła potrafią strasznie zrywać. No czyli wymuszanie jakichś szybko oblotów, jakichś nerwowych lepiej właśnie, żeby na spokojnie sobie oblatywały. Lepiej na spokojnie, aczkolwiek też nie ma reguły, bo czasem jest tak, że jest już druga połowa sezonu lotowego i wydaje się, że już te gołębie naprawdę tyle przeleciały, że nie powinno już się nic dziać, a tutaj się potrafi taki przypadek jeszcze zdarzyć. Co ciekawe, więcej samców znowu łapie te problemy ze skrzydłami i to też jest... Są stada, gdzie potrafi na przykład być 5-7 samców, które dostały te zerwanie tego, znaczy te uszkodzenie tego skrzydła, tych stawów, a na przykład tylko jedna samica. Także, no nie wiem, ja lecę samicami, mi się wydaje, że przy leceniu samicami jest mniej problemu. Odpada problem z rzęsistkami, ze skrzydłami też. Znaczy połowa recepty Twojego i na sukces to letować samicami. To letować samicami to już jest ze zdrowiem. Dla tych, co lotują samcami, nie masz zbyt dobrych wieści. Także z tymi samcami faktycznie... Płeć słabsza. Także na pewno te preparaty z tą glukozaminą, chondroityną, to na pewno w jakimś tam stopniu ogranicza, ale też to nie jest recepta taka, że jak kondycja, się to podaje, waga i po kolei może pewne sopy pomóc ograniczyć te problemy. I podawać to wcześniej, nie? Te preparaty jednak na te chrząstki stawowe, nie że tam jak już zaczynają puszczać gołębie, tylko te 2-3 tygodnie przed oblotami. Tylko tam nie jest to metoda 100%, jest to jakiś tam kolejny sposób, żeby jakoś to ograniczyć, no bo jednak te stawy są na pewno przeciążone u tych gołębi, jednak lecą co tydzień ileś tam tych kilometrów, ale nie jest to taki pewnik, że się tu podamy te preparaty na te stawy i tego nie będziemy mieć. I oczywiście najbardziej to jest frustrujące, to zawsze to łapie też dobre gołębie, nie? To tak ze wszystkim. Jak jaszczą ma zjeść, to złapie dobrego gołębia. Jak po szczepieniu ma go zachorować, to ten dobry. Jak ma zerwać skrzydło, to ten właśnie, który z siebie coś daje. No to taka już taki nasz los jest. No tak to widzi tu weterynarz, praktyk, hodowca. Dlatego jeśli ktoś ma jakieś tematy, które go interesują, może w komentarzu napisać. Będzie czas, to może coś nagramy. A na następnej wizycie, no to w końcu musiałbyś chyba pokazać nam swoje gołębie. No, może się uda. Więc może następną wizytę to zrobimy w gołębniku i może uda się Ciebie namówić, żebyś nam zaprezentował swoje gołąbki i żebyśmy się spotkali w gołębniku. A dzisiaj dobry lot i mam nadzieję, że uda nam się to zrealizować. Pozdrawiamy. Dziękuję. Myślę, że tematy nadal aktualne, a w okresie obecnym właśnie aktualne na czasie dla hodowli, więc mam nadzieję, że materiał był przydatny. Zostawcie komentarz, na jakie tematy chcielibyście, żebym porozmawiał z kolegą Tomkiem weterynarzem, jakie macie pytania, czy filmik Wam się podobał, czy był przydatny. Zapraszam do komentowania. No jeśli ktoś już znał te tematy, to żeśmy się powtórzyli, ale jest wiele nowych widzów, więc dla nowych widzów mojego kanału specjalnie tutaj przypominam wywiady z Tomkiem. Pozdrawiam, dobry lot.